Jeżeli pamiętasz pierwsze modele KLE ze swoich młodzieńczych lat, to znaczy, że najwyższy czas zapisać się na kolonoskopię, ponieważ pierwsze modele tego pięknego motocykla pojawiły się ponad 35 lat temu. I oto mamy reaktywację Klekota, czyli KLE 500 w najnowszej odsłonie. Oglądajcie! Jaki jest przepis na w miarę tani i w miarę prosty motocykl? Sprawdzony silnik, lekka konstrukcja, no i takie przemyślane rozwiązanie do danego celu. Czy Kawasaki zastosowało się do tych wszystkich rozwiązań, do tych wszystkich cech? Na pewno, jeżeli chodzi o jednostkę napędową tego pięknego motocykla, sprawdzona dwucylindrowa jednostka pojemności 450. Jeżeli chodzi o cechy motocykla ADV, w miarę fajne zawieszenie o dobrych skokach. Natomiast oczywiście nie możemy od tego motocykla oczekiwać, że będzie to motocykl full enduro do jakiejś mega wyczynowej jazdy, z uwagi na to, że pewne rozwiązania są tutaj połowiczne. Mianowicie to, o czym mówi najwięcej osób i o czym mówi pan centymetr, czyli prześwit tego motocykla, odległość od ziemi w stanie takim gotowym do jazdy, czyli 185 mm prześwitu. Czy to wystarczy, aby ten motocykl pobił nasz rynek enduro? Czas pokaże. Natomiast na pewno maszyna prezentuje się bardzo dobrze. Wygląda świeżo, wygląda pięknie, jak to zawsze z Kawasaki. Kawasaki robi motocykle bardzo ładne, które podobają się wizualnie. Oczywiście czas pokaże, czy ten motocykl sprawdzi się w praktyce, czy te połączenie tych wszystkich cech dadzą temu motocyklowi szansę w jeździe w terenie. Ale od początku. Nowe KLE 500, świetna maszyna dla osób początkujących, świetna maszyna dla użytkowników na kategorię A2, świetna maszyna dla osób, które nie oczekują od motocykla jakichś wodotrysków, a chcą mieć motocykl ładny, chcą mieć motocykl, który będzie od początku się ich słuchał, będzie od początku współpracował i bez jakiegoś ogromnego doświadczenia ten motocykl sprawi nam ogromną frajdę. I takie właśnie jest KLE 500, które no jakby daje pełne poczucie kontroli na motocyklu. Co tutaj jest, jeżeli chodzi o serducho tego motocykla? Znana i sprawdzona jednostka 451 cm3, dwucylindrowa rzędówka o wykorbieniu 180 stopni. Tutaj jednostka sprawdzona, ponieważ występuje w Ninja 500, występuje w Eliminatorze, występuje w Zecie 500, więc w kilku tych jednostkach się sprawdziła. Oczywiście wszystkie te sprzęty są to 100% asfaltowe motocykle i to wykorbienie 180 stopni nie jest może idealnym rozwiązaniem dla motocykli, powiedzmy ADV. Tu sprawdziłaby się lepiej ta 270, natomiast to w zupełności daje radę. Mamy tutaj 45 koni mechanicznych, jakieś 42 N momentu obrotowego, więc to są cechy i parametry, które tak naprawdę pozwolą nam w terenie czuć się pewnie, czuć się dobrze i dają pewnego rodzaju dynamikę, która pozwoli wjechać pod górę, pozwoli pokonać nierówności, ale też pozwoli czuć się w miarę pewnie na asfalcie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie jest to jednostka stworzona dla motocykli enduro, ale czasy są jakie są. Musimy tak naprawdę brać z tego, co mamy i wykorzystywać, rozbudować to portfolio jak najmniejszym kosztem, po to, aby zachować dobry stosunek jakości do ceny. No i właśnie tak zaplanowane zostało stworzenie motocykla KLE, który, nie oszukujmy, KLE zawsze takim motocyklem było, zawsze takim motocyklem miało być i zawsze miało być maszyną, która jest takim średniakiem cenowym, średniakiem parametrowym, ale motocyklem pewnym, motocyklem dobrym, motocyklem sprawdzonym, motocyklem wszędobylskim, który sprawdzi się dobrze w tak naprawdę każdych warunkach. Co do samego zamysłu, motocykl, który wygląda dość poważnie, wygląda na motocykl ADV, wygląda na maszynę taką, która lubi teren. Oczywiście pewne naleciałości, szczególnie gdzieś tam w opisie tego motocykla, gdzie Kawasaki zaczerpnęło swoją wizję z ich modeli KX, z modeli off-roadowych, z modeli terenowych. Oczywiście wąska część kanapy, tutaj widać, że te plastiki nie nachodzą na ramę, to jest tak wycięte specjalnie, żeby ten motocykl był jak najwęższy. Oczywiście ta część górna, ta część owiewki przedniej mocno, fajnie, wysoko zabudowana, taka wieża nawigacyjna jak w motocyklach ADV, czy to w Tenerze, czy w całej masie chińskich motocykli,
które na rynku teraz bardzo mocno się rozpychają łokciami. Fajna, zielona owiewka, przednia szyba, której wysokość możemy sobie regulować za pomocą śrubki. Tutaj takie dodatkowe przeszklenia, coś podobnego mogliśmy zobaczyć w pierwszej wersji Tenery 700, gdzie te przeszklone elementy plastikowe miały poprawiać widoczność podczas jazdy na stojąco, gdzie możemy obserwować, co się dzieje przed przednim kołem, żeby unikać jakby wjazdu w jakieś tam mocne nierówności, w mocne dziury. Bardzo ładny i w miarę prosty kształt tego motocykla. Ta duża owiewka i duży panel boczny wygląda bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o lampy przednie, zwróćcie sobie uwagę, bardzo dobrze wyglądające lampy LEDowe, światła mijania, światła drogowe, ciach. Załączamy sobie ten centralny element, który też świetnie nam się prezentuje. Oczywiście kierunkowskazy LEDowe jest to rzecz, którą uświadczycie w wersji, proszę Państwa, w wersji SE, czyli w tej wersji, którą mamy tutaj. Wygląda to bardzo dobrze, wygląda to świeżo. Kawasaki powtarza stylistykę z motocykla Z900 czy z motocykla Z650S, więc ten styl jest kontynuowany w ich motocyklu KLE 500 i wygląda bardzo ładnie, bardzo się podoba. Oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj boczną część, też te duże, fajne panele, motocykl, który ma dzieloną kanapę, może nie jest to taki typowy styl enduro jak w Tenerze, kanapa wąska, pojedyncza, tylko jest to kanapa taka bardziej jednak mimo wszystko do użytku uniwersalnego, do użytku wszechstronnego, do użytku asfaltowego, co powoduje, że ten motocykl robi się po prostu wszechstronny, robi się fajny, nawet jeżeli będziemy chcieli nim asfaltowo gdzieś pojechać w dalszą trasę. Oczywiście w miarę zgrabny, w miarę smukły tył, tutaj ten ładny panel schodzi nam się do końca, z tyłu lampa, bardzo klasyczne rozwiązanie, mamy tutaj lampę, która jest lampą LEDową, chociaż ten tył troszeczkę udaje żarówkę. Wygląda bardzo zgrabnie, wygląda bardzo dobrze i kierunkowskazy oczywiście LEDowe tutaj też w tej tylnej części. Ten element mocowania tablicy rejestracyjnej nie jest najgorszy, chociaż oczywiście masa użytkowników pewnie zmieni to na coś krótszego, żeby jeszcze poprawić styl motocykla enduro. Natomiast to, co tutaj od razu się gdzieś tam rzuca w oczy, to dla użytkowników motocykli ADV na pewno ważne jest to, żeby było jak najmniejsze ryzyko uszkodzenia tego motocykla przy jeździe w terenie. Na pewno układ wydechowy, który jest pociągnięty dołem, nie będzie raczej tutaj jakby najlepszym rozwiązaniem do mocnego jeżdżenia w terenie, ponieważ każda wywrotka będzie się jednak kończyła oparciem na układ wydechowy. Fajnie, że jest akrapowicz, który idzie w górę i jednak jakby daje tą taką lepszą linię motocykla i ten jakby prześwit troszeczkę nam zwiększa. No właśnie, co do tego naszego kochanego prześwitu. Oczywiście 500, która jest wzięta z motocykli szosowych, gdzie tak naprawdę prześwit nie ma większego znaczenia. Tutaj ma to jednak znaczenie dość duże, ponieważ jazda w terenie, jazda gdzieś tam dynamiczna, jeżeli pozwolimy temu zawieszeniu zapracować, pozwolimy, żeby zawieszenie zadziałało w pełnym zakresie obrotów, no tak naprawdę z tego miejsca robi nam się już przestrzeń dość mała. Mamy tutaj 18,5 cm, tak jak wspomniałem. Oczywiście do samego silnika, do filtra powietrza jest tego miejsca znacznie więcej, ale sam katalizator, sam wydech powoduje, że ta przestrzeń musiała zostać zmniejszona. Tutaj oczywiście ta aluminiowa osłona silnika, która jest też elementem wersji SE, jest tutaj wycięta od spodu, tak żeby ten katalizator mógł jak najbardziej, że tak powiem, zmieścić się w tej osłonie i ten prześwit maksymalnie zwiększyć. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałem, musimy brać to pod uwagę, że przy takich mocnych skokach ta osłona będzie dostawała co nieco spodem, no bo nie ma co ukrywać, jeżeli to zawieszenie zapracuje, jeżeli jakby ono będzie działało w pełnym zakresie, no to kontakt z podłożem jest możliwy. Fajne jest to, że mimo wszystko rama w tym motocyklu została wzmocniona, porównując z motocyklami szosowymi. Został dołożony taki element wspornikowy, taka część ramy, która ma wzmacniać konstrukcję i też chronić silnik przy uderzeniach. Te elementy są elementami wymiennymi, więc tutaj, tak jak w Tenerze 700, jeżeli byłaby jakaś sytuacja mega
problematyczna, mocne uderzenie kamienia, podgięcie któregoś z tych stelaży, choć jest to zrobione bardzo solidnie, bardzo mocno, jest to, wydaje się być bardzo dobrze powzmacniane, mimo wszystko nie jest to element stały ramy, więc ten element można wymienić, więc to jest na plus. Są to jakieś naleciałości rozwiązań ADV. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zawieszenie, tutaj też Kawasaki długo, jakby po prezentacji KLE na targach EICMA, długo nie przedstawiało parametrów zawieszenia. Tutaj zawias tak naprawdę jest ok. Trochę może brakować rzeczy związanych z regulacją tego zawieszenia, natomiast są to skoki 21 cm z przodu i prawie 20 cm z tyłu. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, no to jest upside down, jakieś 41 mm średnica, ale bez żadnej regulacji. Nie ma możliwości regulacji napięcia wstępnego sprężyny, żadnych tłumień, więc zawias bardzo, bardzo podstawowy. Natomiast do takiej jazdy wszędobylskiej myślę, że będzie ok. To też jest zawias kartridżowy, więc nie jest to byle jaki najtańszy zawias, tylko jest to zawieszenie takie półprofesjonalne. I jeżeli chodzi o tylny amortyzator, tutaj, tak jak wspomniałem, 20 cm i tutaj o całe szczęście mamy regulację napięcia wstępnego sprężyny, więc tutaj możemy sobie tym dużym pokrętłem to regulować. Nie ma tego takiego jakby ząbkowego przeskoku, gdzie tylko kluczem sobie regulujemy, tylko jest nagwintowany amortyzator tylny, jest duży gwint i kontrą i nakrętką możemy sobie te napięcie wstępne sprężyny regulować, co jest niestety troszeczkę trudniejsze do zrobienia dla osób, które na tym się nie znają i które tego nie robią zbyt często, ale no jest to na pewno zawieszenie, które ten sposób regulacji napięcia wstępnego sprężyny bardziej nawiązuje do motocykli takich wyczynowych, motocykli crossowych niż do motocykli szosowych. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o cechy dalej motocykli ADV, no to przednie koło 21 cali, oczywiście dętkowe koło, felga szprychowa, opony IRC 21, więc można powiedzieć, że opona w miarę tania. Fajnie, bo koło przednie duże, więc jest plus. Jeżeli chodzi o koło tylne, tutaj 17, więc jakby takie rozwiązanie połowiczne, pół na pół. Mamy też oczywiście felgę dętkową, szprychowaną i o średnicy 17 cali, więc z doborem idealnej opony będzie może troszeczkę trudniej, ale nie ukrywajmy, jest na rynku spory wybór opon 17, takich dualowych opon, takich pół na pół. Tutaj faktycznie też opony IRC, więc też raczej budżetowy temat. Tak jak wspomniałem, tutaj miała być też dobra cena, więc też wahacz najprawdopodobniej jest od modelu Z500, więc zmiana całej tej konstrukcji spowodowałaby jednak znaczny wzrost kosztów, dlatego takie rozwiązanie. Tak jak wspomniałem, tutaj raczej nie będą to użytkownicy, którzy bardzo wyczynowo tymi motocyklami jeżdżą, tylko użytek bardziej amatorski, półamatorski do jakby takiego użytkowania ogólnego. Dlatego też to będzie się całkiem dobrze sprawdzać. Elektronika. Jeżeli chodzi o elektronikę w tym motocyklu, to mamy tutaj oczywiście podstawowe wyposażenie. Przede wszystkim przepustnica mechaniczna, czyli nie mamy systemu ride-by-wire, dlatego przez to nie ma możliwości zastosowania wielu rozwiązań. Nie mamy tutaj quick shiftera, więc co do wyświetlacza, wyświetlacz znany z motocykli Kawasaki, oczywiście przytrzymanie dwóch guziczków powoduje uruchomienie tego menu. No i tak jak wspomniałem, wyświetlacz bardzo prosty, nie ma tutaj jakichś wodotrysków, właściwie tylko możemy zmienić sobie jasność, nie ma żadnych tematów wyświetlacza, a jeżeli chodzi o nasze ustawienia pojazdu, to mamy tutaj lampkę, która miga nam przy pewnym zakresie obrotów i właściwie tyle, więc tak naprawdę są to bardzo proste rozwiązania. Oczywiście ABS, który możemy w łatwy i szybki sposób wyłączyć za pomocą guziczka, więc fajne jest to, że nie musimy gdzieś tam grzebać w tym menu i tych rozwiązań szukać, tylko wciśnięcie guziczka wyłącza nam ABS i to jest super. Natomiast oczywiście brak kontroli trakcji, brak tej elektroniki, brak tempomatu powoduje, że ten motocykl jest w miarę kierunkowany jako bardzo prosty pod względem elektroniki motocykl.
No i może i dobrze, nie ma się co popsuć, bo tych rozwiązań za dużo po prostu nie ma. Natomiast przechodząc sobie już do samych cech takich użytkowych tego motocykla, no powiem Wam, że spoko, dobrze to wygląda, w miarę dobrze jest to jakościowo zrobione. Fajna pozycja na stojąco. Motocykl taki łapie fajny trójkąt, tak jak wspomniałem, to przeszklenie tutaj w miarę jak już się o tym wie i gdzieś tam się na to patrzy, to może i to w jakiś sposób mieć jakąś taką argumentację i to może jakoś tam funkcjonować. Szeroka kierownica, to jest na pewno mega plus, jeżeli chodzi o jazdę gdzieś tam offroadową. Też kierownica, widać, że Kawasaki od jakiegoś czasu współpracuje z Lidem. Japońska kierownica jest tutaj zastosowana, więc jest to też fajna rzecz. Czuć, że jest szeroko, że ta kontrola nad tym motocyklem może być, jest dobra. Oczywiście handbary, które mają tutaj taki element stalowy wprowadzony, który ma poprawiać wytrzymałość tego elementu, więc jest taka plastikowa nakładka, a ten element jest stalowy, więc spoko. No jakby słuchajcie, no generalnie wszystkie te elementy, tak jak ta wieżyczka do kierownicy, która podnosi nam kierownicę i daje tą fajną pozycję, te wszystkie elementy są wytrzymałe, są trwałe, zbiornik paliwa metalowy, natomiast to wszystko też w jakimś stopniu tą wagę robi, bo jeżeli chodzi o wagę, no to jest kolejna cecha, która gdzieś tam dla użytkowników motocykli ADV, dla użytkowników bardziej wymagających jest rzeczą kontrowersyjną, czyli waga z pełnym zbiornikiem paliwa na poziomie 195 kg, 178 z motocykl na pusto, więc nie jest to mało jak na motocykl powiedzmy tej klasy, jak na 500, ale też tak naprawdę, tak jak wspomniałem, no, motocykl w miarę dobrze wyważony, motocykl, który no, pozwoli nam gdzieś tam w tym terenie dobrze się czuć i nie jest jednak dedykowany do jakiejś wyczynowej jazdy enduro. Tak jak tutaj, jeżeli chodzi o pozycję, zazwyczaj motocykle ADV dość wysokie, tutaj pięta w górze, kanapa jest chyba na poziomie 85 cm, ale jest wygodna, jest fajna pozycja, jest mięciutko, jest przyjemnie, natomiast jest czuć, że to jest motocykl wyższy, że jest to motocykl w takim właśnie stylu enduro. Zgodnie z homologacją, z informacją producenta, prędkości maksymalne na tym motocyklu w granicach 160 km/h, więc tak naprawdę w zupełności wystarczy to do sprawnego, szybkiego poruszania się po asfalcie, jak również do jakby komfortowego latania w terenie. Zobaczmy, co jest pod spodem. Pod spodem znajdują się podstawowe narzędzia. Prawdopodobnie będzie tutaj zestaw do regulacji tego naszego tylnego amortyzatora. Zobaczmy, co tam w tej torebce się znajduje. A nie, jednak nie. Tu mamy imbus, klucz firmy Rato 12, 14 i śrubokręt, więc jeżeli chodzi o tylny zawias, niestety nie wyregulujemy go sami, nie wyregulujemy go gdzieś tam w terenie, jeżeli chcielibyśmy zmienić sobie ustawienie tego zawieszenia, tylko tu mamy takie rzeczy zdecydowanie bardzo podstawowe. Ok, no to zobaczmy dalej, co tam się dzieje pod siedzeniem. Pod siedzeniem dzieje się tyle, że znajduje się tutaj akumulator, oczywiście akumulator kwasowy, więc jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić z maszyny troszkę lżejszą konstrukcję, to będzie mógł sobie zmienić na litowo-jonowy, pewnie parę kilogramów urwać. Oczywiście bezpieczniki, no i prosta, bardzo stabilna, bardzo solidna konstrukcja. Ok, zamykamy. No i teraz kwestia ceny. Kwestia ceny to jest temat, wydaje mi się, że całkiem spoko, bo wersja podstawowa tego motocykla to jest cena poniżej 30 000, więc super. Natomiast wersja SE, która wzbudza no najwięcej takich przyjemnych, że tak powiem, wrażeń, to jest 33 500 zł. I jeżeli chodzi o wersję SE, zdecydowanie przyjemniejsze, ładniejsze, bardziej ciekawe kolory. Mamy kolor biały, tak jak tutaj, to jest chyba ten najczęściej przedstawiany na folderach reklamowych kolor. Mamy kolor zielony, mamy kolor szary, natomiast wersja podstawowa w kolorze czarnym. No i oczywiście co do różnic między wersjami, wersja SE, mamy tutaj wyższą szybę, mamy tutaj handbary, mamy tutaj płytę pod silnikiem, mamy kolorowy wyświetlacz i mamy LEDowe kierunkowskazy plus te wersje kolorystyczne, więc są to cechy wersji SE, więc no jakby zawsze gdzieś tam u nas w Polsce jednak wybiera się te wersje bogatsze, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej wydać na początku troszeczkę więcej i mieć te rzeczy, niż później żałować, że jednak się w to nie poszło i
gdzieś tam później żałować, że sąsiad ma SE, ja mam wersję podstawową. Choć wersja podstawowa jest świetna dla użytkowników, którzy tak naprawdę wiedzą, czego chcą, nie potrzebują w tym motocyklu jakichś wodotrysków. Jeżeli chodzi o płytę, będą montować sobie coś grubszego, coś solidniejszego, będą tym motocyklem jeździć w terenie, będą go wywracać, nie będą specjalnie się tam przejmować stanem i te kierunkowskazy LEDowe nie są im tak naprawdę do niczego potrzebne. Więc tak się prezentuje KLE model 2026, najnowsza odsłona popularnego Klekota, motocykla wszędobylskiego, motocykla bardzo poprawnego, motocykla, z którym spędzimy bardzo przyjemną, bardzo miłą niedzielę na asfalcie, jak również totalnie poza asfaltem. Jeżeli chodzi o ciężki teren, tutaj bardziej po stronie użytkownika leży to, czy sobie z tym motocyklem w tym cięższym terenie poradzimy, a jeżeli chodzi o szutry, o jazdę, tak jak mówię, na ryby, na grzyby, ten motocykl sprawdzi się fajnie. Przede wszystkim fajne jest to, że w tym motocyklu wsiadasz i jedziesz. W tym motocyklu możesz czuć się pewnie od samego początku. Nie musisz się tego motocykla uczyć. Na tej maszynie po prostu wykręcasz gaz. Jest na tyle fajna charakterystyka pracy, że motocykl gna przed siebie, a Ty czujesz się na nim bardzo, bardzo komfortowo. Tak jak w wielu motocyklach większej pojemności, większej mocy, tutaj kontrola nad przepustnicą musi być cały czas. Manetka musi być też w jakiś tam sposób, użytkownik musi być doświadczony, manetka musi być kontrolowana. Tutaj wykręcasz gaz, ta moc Cię nie zaskoczy, możesz czuć się bardzo, bardzo pewnie. I to jest dobre, że słuchajcie, no przy wywrotce nawet na tym motocyklu podnosicie, lecicie dalej. Maszyna fajna, poręczna i przyjemna do eksploatacji, więc uważam, że fajne rozwiązanie dla osób początkujących, dla osób, które wracają po jakiejś przerwie do motoryzacji, dla osób, które chcą mieć motocykl, który naprawdę świetnie wygląda i motocykl, który będzie się dobrze sprawdzał tak naprawdę w każdym terenie. Jeżeli wytrwaliście do końca, no to już się zlitujcie, dajcie tego suba, kliknijcie tam dzwoneczek i subskrybujcie nasz kanał. Za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękujemy. Czekamy na testy tego motocykla, czekamy na już piękną pogodę i na możliwość polatania, tak żebyśmy sprawdzili, jak ten motocykl faktycznie zachowuje się w terenie i czy te cechy motocykla pozwolą mu fajnie znajdować się w kategorii motocykli ADV. Za dzisiaj Wam dziękujemy i do następnego.